Jeżeli byście tutaj trafili do Czarnogóry, a naprawdę znaleźć to nie jest problem, to... Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odcinek naprawdę wyjątkowy, a mianowicie będziemy zdobywać ten wrak, będziemy zdobywać jednostkę wojskową, w której jesteście i my jesteśmy, a z tyłu znak prohibited, czyli nie ma tutaj wstępu. Czapeczki, żeby mi nie porwał wiatr. A myślałem, że jesteś jak Indiana Jones. Indiana Jones miał torbę. No, czapkę miał, nawet jak z tych pod drzwi taką ją wyciągnął, jeszcze ten kapelusz. Dobra, słuchajcie, podział na dzisiaj jest taki, że ja się wbijam w piance na wrak, ale oczywiście mam tutaj swoją taksóweczkę, że tak powiem. Natomiast Kondziu będzie atakował jednostkę. Normalnie to bym zrobił awanturę, ale wiem, że ja to wiązałem. Już się rozdzieliliśmy. Kuba pocisnął na wraczek, a ja idę tutaj do tej jednostki wojskowej. Część tej jednostki wojskowej jest opuszczona i przypłynęliśmy tutaj właśnie od morza, a część jednostki wojskowej jest ciągle używana. Może przezumuję tyle, ile mogę tym szerokim. Więc no, jak ktoś tutaj podpłynie, no to wątpię, że coś się nam stanie albo będzie jakiś mega przypał. Po prostu każą nam stąd spadać. No. Już parę razy na tej wyprawie tak mieliśmy. Nie jest tak wielki. Na mapach Google wydawał się o wiele większy. Ale co jeszcze jest ciekawe, że jak się tam przyjrzycie pod wodą, to widać jego dno. Wrak ten to jest DBM 241. Można powiedzieć, że to jest taki trałowiec. On za czasów Jugosławii, pływając właśnie tutaj w tej zatoce Morza Śródziemnego, prawdopodobnie też stacjonował w tych schronach na łodzie podwodne, ale nie tylko, co są tam, co widzieliście albo będziecie widzieć w którymś z odcinków. Dlaczego on się przewrócił? Ponieważ rok temu, w 2023 roku, bo on tutaj sobie cały czas stał, co nie? Była akcja taka, że przyszedł sztorm w zatoce i po prostu, no zobaczcie zresztą, że tutaj jest tak wąsko, więc jak te fale nawzbrały, no to po prostu go przewróciły, tak? Dobra, chodzimy do pierwszego pomieszczenia. Ojejku. Podbija taką typową wsią tutaj. Widać, że podłoga z desek już no tak średnio zachowana. To jest jakiś duży ponton? No, to jest coś na zasadzie pontonu. A czemu on tutaj został? To ciężko powiedzieć. Tutaj jeszcze bojka. A nie, to nie jest bojka. To też jest do gazu. Chodźmy tam dalej, bo tych budyneczków jest dużo więcej. To jest najlepszy motyw tutaj. Zobaczcie. To jest po prostu działko w tym miejscu. Tu nawet są ucięte lufy. Jest chłodzenie widać i jest też pneumatyka widoczna i to pewnie było takie obrotowe działko i mimo to, że on służył głównie do zakładania min i rozminowywania de facto, to z czasem, znaczy był i tak, miał dodatkowe uzbrojenie z tego co widzicie, ale z czasem zrezygnowano po prostu z robienia tego typu statków i są albo takie, które po prostu minują i rozminowywują w tym samym momencie. Właśnie, bo to wam zapomniałem powiedzieć, bo już mi się trochę poplątało. Obecnie nie robi się statków, które są tylko trałowcami i służą do rozminowywania, tylko do tego, żeby rozminowywały i jednocześnie minowały. I właśnie, a on tylko służył do rozkładania min, dlatego już jakby przestał być opłacalny. No już się takich nie produkuje. Tu jeszcze ciekawa sprawa, nie wiem czemu tak jest, ale i mam nadzieję, że to widać na GoPro, ale na tej skrzyni, co jest ta biała skrzynia, co nie? Tam są szalupy ratunkowe w środku i z boku jest napisane KRK, a KRK to jest taka wyspa w Chorwacji, Kryk chyba z tego co kojarzę. O, no tak, nie uderz, ale przewaliłem dziobem. Tutaj to co leży, to jest podtrzymka dla tego dźwigu Rades, widzicie? To jest dźwig. Dobra, muszę to jakoś sprytnie poomijać. Masakra. Dobra, i tu mogę wyjść. Będę jeszcze musiał przywiązać kajak, ale zobaczcie, jak sobie wpłynę tutaj i może nigdzie nie zahaczę, bo tutaj jest tak wąziutko, to ten kajak mi nawet stąd nie odpłynie. Słuchajcie, ja w ogóle wpłynąłem na niego kajakiem. Tutaj jest na tyle płytko i na tyle głęboko, że jestem w stanie po prostu po nim płynąć. Przywiążę tylko kajak, żeby nie zjechać, bo to wszystko jest takie w takich glonach, co nie? Ale kozak miejscowy znalazłem w ogóle. Spójrzcie, że ten napis 20 to jeszcze taki w miarę nowy. I tutaj znowu
coś na zasadzie tego kajaka, który był tam w środku. Tutaj jeszcze takie, nie wiem jakby to nazwać, unoszące się na wodzie takie węże, można powiedzieć ograniczające jakiś obszar. I macie tutaj te pokrętła, żeby włączyć przepływ i wyłączyć. Tutaj były silniki, które też się łączyły na pewno. W ogóle to była jakaś baza paliwowa po prostu. W tym momencie, gdzie ja jestem tutaj na dole, to wszystko było po to, żeby te statki po prostu tankować i konserwować. One wszystkie są przy brzegu, bo myślałem, że jeszcze uda mi się pójść gdzieś tam w głąb tej góry, która jest naprawdę dosyć duża. Aha, kibelek. Znaczy, stąd wiem, że to kibelek, napis WC. Międzynarodowy napis. Wrak chyba. Kuba będzie się desantował, choć nie wiem. Jestem ciekaw, czy mu się uda. Jeśli nie, to po prostu wsiądę tam, ja będę pływał, a on będzie starał się wejść. No i kolejne pomieszczenie z drewnianą podłogą. Tutaj chyba szukali skarbu, z tego co widzę. Pójdę tam już dalej w stronę tej jednostki wojskowej. Spójrzcie tutaj. Tu może coś znajdziemy. Ale też śmierdzi jakimiś chemikaliami. Katran Epoxy Boya. Nie wiem, czy to zapiski. Tutaj zobaczcie podpisy. To są chyba po prostu przyjęcia jakichś, no, z tych wszystkich, taki spis bym powiedział. Co to jest? Jakaś mapa? Z Miso de Islas Terrana. A z którego roku to jest? Nie wiem w ogóle co to za obszary są. Się pogięła. O, może. Się sama składa. Dobra, udało się. Spójrzcie jaka mapka. Przywiążę sobie kajak i się przejdziemy w tamtą stronę. Powiem wam, że miejscóweczkę znalazłem sztosową, co nie? Zobaczcie, ani mi nie odpłynie w tę stronę, ani w tę stronę, ponieważ tutaj wszystko się idealnie blokuje. Natomiast my jesteśmy jakby na jego burcie, się to nazywało. Dobrze, że jest zamknięty. Ale zobaczcie, tutaj są jeszcze numerki 18.3. Czekaj, no tak kurde, muszę założyć jednak na głowę. Też nie chcę za bardzo się wychylać, chociaż i tak chyba oni nie są głupi i wiedzą, jeżeli rzeczywiście byłby jakiś przypał. A i tutaj już jest lustro wody. Śmierdzi olejem. Mimo to, że podobno jakby wyciągnęli z niego wszystko, to dalej wali olejem. Tu się tylko nie można poślizgnąć, no i chodząc po takim czymś trzeba uważać na takie rzeczy, bo tu może wpaść nóżka. Może ja to zamknę, wiecie, jeżeli dam radę, bo jakby ktoś przyszedł, to sobie bez kitu może narobić bidy. Dobra, to po czym idę tutaj, to jest w ogóle barierka, za którą się powinno trzymać ręką, a tutaj, o, to jest to, o czym wam mówiłem. Tu, KRK. I to jest, tam są chyba szalupy ratunkowe w środku. Dobra. I tutaj mieliśmy boczne wejście, które de facto jest, ślisko bardzo tu jest, które de facto jest teraz zamknięte tam. A tutaj, kurde, wszędzie tej wody nabrał. Tam jakaś lina. Myślałem, że może tu będzie sucho, ale nie. Chociaż i ktoś przyłaził, widać i ten. I otwierał ten włas. O. Bo ja go jestem w stanie zamknąć ręką. To zobaczcie stos dokumentów. Tu w ogóle jakieś, nie wiem czy to szkodliwe, czy żrące, czy to są farby, czy może coś innego. Na pewno w tym pokoju mocno śmierdzi. Dobrze, że on jest wentylowany przez to, że jest po prostu mocno otworzony, raczej wentylowany ze względu przez zniszczenia, jakie tutaj są. Ale powiem wam szczerze, że no po prostu ostrowali. Maszyński telegraf. Techniczny opis i drukowanie. Spójrzcie, jakbyście, nie wiem czy to jest serbski czy chorwacki, ale opis
właśnie którejś z tych maszyn bodajże. Czego to jest w ogóle schemat? Będzie rysunek. A, widzicie, to urządzeń morskich w danym statku chociażby. Spójrzcie na to, ale sztos. Znalazłem wojskowy mundur. Tutaj mamy kurteczkę. Raz. To spodnie, czy też kurtka? To chyba druga kurtka, ale taka szmatowata bardzo. No dobra, no. Że jakieś były guziki, emblematy, odznaczenia, to było spoko. Ja to już są chyba takie po prostu bardziej one były używane do tego, żeby coś wytrzeć, jakieś smary, których tutaj jest od cholery. To jak się przypatrzycie, jest jakiś system alarmowy. Były. Natomiast to tutaj, to możliwe, że była kiedyś jakaś maszynownia, bo widzę, że są poukładane jakiś jest tam jeszcze silnik. W ogóle a propos silnika, to z tego co pamiętam, one chyba 2 21-litrowe i tam miały, i tam miały w ogóle jakąś potężną ilość koni. Co on był naprawdę taki fest. O, tu jest napisane agregat topa L. Nie wiem co to znaczy. O, już mam mokre majtki. Dobrze, że w piątce nie mam majtek. Natomiast tu jestem ciekaw, czy nam się uda otworzyć którejś z tych drzwi, z tych włazów w sumie. A, to jest po prostu wentylacja. Są tutaj przykręcone na śrubkę. Widzicie, w tym miejscu jest śruba. Nie ma jak tego otworzyć. Tam już jest jednostka, tutaj. Tam nie będę się na razie pokazywał. Zresztą on już jest tam cały pod wodą. I mimo to, że kurde, tak znalazłem informację, że to niby 2023 go przywróciło, to zobaczcie, że tutaj już bardzo dużo żyjątek sobie znalazło miejsce. O, w ogóle jakaś taka coś jak krewetka tam płynęło, takie małe. To, żeby zamknąć, bo przeszkadza bardzo. Dobra. Teraz się... Aha, bo to się samo otwiera na sprężynie. No dobra. To przejdziemy sobie tędy. Hopla. I teraz tu trzeba zniknąć. No, tutaj będą mundury, skrzynie. Spójrzcie, jakaś kurtka taka zimowa wojskowa. O, coś tutaj jeszcze będzie napisane pewnie. Jugoplastika Split 1980. Ta kurtka jest na 1,82 m z tego co widzę, czyli dla mnie by była idealna. Pochodzi ze Splitu. W 1980 roku powstała. Obok buty wojskowe. No powiem wam szczerze, że myślałem, że tutaj będzie dużo mniej rzeczy. Kolejna kurtka, ale tym razem taka już typowo zimowa. Znajdę jakieś oznaczenia? Nie, chyba nie znajdę, ale może wam pokażę. Kurczę, jakie to jest ciężkie. No powiem wam, że kawał kurtki, rękawiczki, buty, ale tutaj jest sprzętu wojskowego, jeszcze takiego naprawdę, powiem wam, w fajnym stanie. W Polsce ciężko coś takiego znaleźć. Tylko nie wiem co to za bele są. Oto, czy to są tkaniny? Widzicie, taka bela jakby. Jakbyście wiedzieli, do czego to służyło w wojsku. To jest takie obite materiałem miękkim. Tutaj jest jakiś napis, który możecie rozszyfrować i pomóc nam w ogarnięciu, co to jest. Każde pomieszczenie jakby odkrywa coś nowego, więc cieszę się, że tak naprawdę myślałem, że to będą pustostany, a to naprawdę jest w dobrym stanie. Ciekawe jak tam Kuba, bo powiem wam, że go nie widzę. I czy on już wyszedł, czy nie? Zaraz będę musiał tam się udać. Po pierwsze, to mam nadzieję, że wszystko jest dobrze słychać, bo kręcę GoPro bez tych zewnętrznych monitorów, znaczy się mikrofonów. A druga sprawa jest taka, że słuchajcie, w tym roku będziemy mieć 10 lat naszego kanału, co nie?
Osiągnęliśmy przez ten czas 1 000 000 subskrypcji dzięki Wam i tutaj chciałbym Wam wszystkim bardzo podziękować, że jesteście już tyle lat razem z nami. Cały czas mam nadzieję, że zyskakujemy, cały czas też się odwracam, że nic nie jedzie, co nie? Znaczy się nie płynie. Natomiast chciałbym Was tutaj poprosić, że jeżeli oglądacie nasz kanał regularnie, nie subskrybujecie, no to będzie nam niezmiernie miło. I też chciałbym podziękować naszym wszystkim patronom, oczywiście widzom też, Wam wszystkim, tak? Bo to dzięki Wam możemy to tworzyć. Dzięki temu, że mamy założonego Patronite'a i pojawiają się reklamy na tym kanale, po prostu mamy hajs, żeby jeździć i pokazywać Wam takie miejsca. Bo pamiętajcie, że też każdy z nas ma też normalną, regularną pracę, tak? Więc no po prostu możemy realizować swoją pasję i pokazywać Wam takie, mam nadzieję, niesztampowe miejsca. Tak sobie jeszcze pomyślałem, żeby podejść tam do tej śluzy, co tak skrzypi. Co skrzypią te rolety. Śmiesznie, że teraz to, co kiedyś było bokiem, to teraz jest górą. Jeżeli byście tutaj trafili do Czarnogóry, a naprawdę znaleźć to nie jest problem, to no właśnie o tym mówię, to uważajcie, bo jeszcze nie wiadomo, co jest pod spodem, w znaczeniu takim, że może być dziura, postawię nogę, no i będzie po nodze. Czekajcie. Tak, tu rozciąłem. Nie. Ale wtedy była ta sama noga, co na linii Marzynota sobie przewaliłem prętem przeciwpiechotnym. Ja to zawsze mam jakiegoś peszka. I to chciałem otworzyć. Ale czy to w ogóle da radę otworzyć? Nie. Tu jest napisane wentylacja, a strojarnice. Dobra, słyszałem GoPro, a potem słyszałem jego, więc no właśnie, schował się, a wbił tam do środka, więc poczko. A tutaj wchodziłeś na tą, z tej strony na tą wieżyczkę, czy w środku? Na tą wieżę? No. A w środku byłeś? No do niego się nie da wejść do środka, on jest cały pod wodą. Z tamtej strony chyba jest wejście. Nie wiem, czy widziałeś. Gdzie? Ninja Kuba. Idzie niczym Spider-Man, niczym pająk, niczym Kapitan Ameryka, Iron Man. niczym Iron Man. Albo Hulk. Wejście. Tu. Powinno się udać. Nie takie rzeczy robiliśmy. Jak puma. Jak kuna. Możesz postrzelać działek. No i musisz iść tak przyklejony do tego. I się będziesz chyba musiał zamoczyć. Ty nie strzelaj. Możesz rozpętać III wojnę światową. No i teraz mam tu wejść. Jeszcze dalej. Ja doszedłem z drugiej strony tam. Tam jest korytarz po prostu, ja byłem tam. No to pytałem się cię, czy byłeś w środku. No tu się nie da wejść do środka. No tędy. Ale to nie jest wejście do środka, tam jest korytarz, który idzie wzdłuż. Środek to jest to wszystko, co jest w wodzie. Tam jest po prostu korytarz, wiesz, taki. Aha. No. Czyli co, jak przejdziesz tędy, wyjdziesz tam. Tak. Zapraszam. Wolę iść tamtędy. Taki ty jesteś gamoń. To ja się czaję, żeby mnie stamtąd nie widzieli. Dobra, wycelować tutaj armatę na przeciwnika, oponenta. O, a tu jest napisane osoba, a 10 osób mógł pomieścić ta szalupa. Dobra, także tak, po sprawdzeniu statku 2 razy należy teraz się udać na kolejny statek, który mam nadzieję, że nie będzie nigdy zatapialny. Dobra. Siedzę. Wypchnąć się, pomachać, podziękować. Dziękuję, wraczku, papa. Płynę teraz po mojego komrata. I teraz taka chwila na podsumowanie. Przed tym podsumowaniem naszym ogólnym, to u góry co zobaczyłem, myślałem, że to są puste baraki. Niekoniecznie, były jakieś beczki z chemikaliami.
Były stroje, buty, kurtki zimowe właśnie tych wojskowych. Były różnego rodzaju książki i zeszyty, w których coś zapisywano. Do tego wrak statku, więc miejsce naprawdę ciekawe. No trzeba było trochę uważać, żeby cię nie zobaczyli z pobliskiej jednostki, ale wiecie, no nawet jakby zobaczyli, to jest o tyle ciekawe, że stąd być po prostu kazali ci odpłynąć i tyle. Tak wygląda tutaj praca. Wszędzie, gdzie można, trzeba sobie lecieć w kulki. Dziękujemy Wam za dzisiejszą wyprawę. Pamiętajcie o subskrypcji i o patronie. Konrad też bardzo dziękuję. Łukasz jest dalej na forcie, tak? Tak, czyli on nas nie opuścił, on ciągle z nami był, tak jak my byliśmy z nim. Dokładnie. No to co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Buziaczki. Nie wpadłem na to. W końcu gdzieś dopłyniesz.